Dzień dobry, witam wszystkich na spotkanie. Z nami jest Franck Bedrossian. Tak się umówiliśmy, że kompozytor najpierw poopowiada o swojej muzyce, o swojej estetyce, o swoich utworach, a potem będziemy zadawać pytania. Może ja tylko tak tytułem wstępu powiem to, co być może Franck Bedrossian by nie mówił sam o sobie, bo chcę zwrócić... Powiem o tych cechach, które krytycy najczęściej dostrzegają w jego muzyce. To zwłaszcza fizyczność dźwięku, takie po prostu takie cielesne bardzo oddziaływanie, które jest takie nieklasyczne bardzo często. No, dramatyczną intensywność i inwencję, jeśli chodzi o wynalazczość, jeśli chodzi o wynalazczość materii dźwiękowej. Wszystko to chyba mieliśmy wczoraj w znakomitym utworze, który zagrał Szalfit Ensemble. To może tyle na razie ode mnie i oddaję głos kompozytorowi. Good afternoon. Welcome at the meeting with Franck Bedrossian. The composer will first speak about his music, aesthetic and works, and later you and I will be able to ask questions. By way of introduction, I will say a few words which critics usually say about Franck's music. They stress the physicality of sound and its impact, its non-classical quality in this frequently non-classical in this physical nature, dramatic intensity, and great invention in the choice of musical material. Yesterday, we had the chance to listen to it, a great, excellent performance by Schalfeld Ensemble, and today we will have a chance to talk about the composer and his work. Okay, thank you very much. If it's my turn, hello everyone. Well, I second everything that has been said so far, but I would like first to thank warmly the Warsaw Autumn Festival here for inviting me, and to have this performance of a piece that I composed some years ago, 2005. This piece was called Eat and is brightly defended by Ensemble Schalfeld since years. Just a little word about them, because they are the kind of ensemble who support a composer on the long term. And this is quite rare these days to have this kind of loyalty on the long term. Amongst you, you have composers, and we'll all know that a premiere is possible, but having a support on the long term after you have a first performance is something not that frequent, and for that reason I would like to pay homage to them for this, not only for the musicality and the commitment, etc., but also for the thought on the long term of what it is to be in touch with the composer and to improve a performance each time. So yes, it was a great interpretation yesterday, that's for sure. So now maybe a few words I wanted to say about, the general progression of my thoughts about music and the way I tried throughout the years to evolve as a composer. Because, of course, one thing is to have an idea at the beginning, but after that you have to sustain the effort, sustain and develop the first intuitions that you have. I say that because I suspect there are young musicologists and young composers maybe here. I see a few smiles, so it must be true. And my feeling is that when a composer speaks about his music, very often he forgets to speak about how was it when he or she was young. In the sense that we have a tendency to speak about a succession of successes that we have, but it's not always the case, and there is a lot of doubts and skepticism, especially at the beginning. Well, later it's the same, right? It does not improve that much, but they are not the same. The doubts are changing, I would say. So
A few words about the aesthetics, because none of my choices, I think, at least that, are done without an aesthetic or poetic, whether you call it, ambition, I would say. I try to avoid absolutely to write a piece without a specific idea that I find worth. And maybe this is one of the things I would like to develop now. Would you like to, next time I will be shorter for the translation. Sorry for that. Witam Państwa, potwierdzam wszystko, co zostało już tutaj powiedziane. Chciałbym podziękować gorąco Warszawskiej Jesieni za zaproszenie do wykonania utworu IT z roku 2005, który od wielu lat jest wykonywany przez Schalfield Ensemble. Jest to taki zespół, który wspiera kompozytora w dłuższym okresie czasu, co nie jest takie częste w muzyce nowej. Bardzo często mamy tylko premierę i na tym się kończy. Dlatego chciałbym tutaj wspomnieć o wkładzie zespołu, który utrzymuje kontakt z kompozytorem i który stara się, aby te interpretacje, kolejne interpretacje kompozycji były coraz lepsze na przestrzeni lat. Chcę powiedzieć parę słów na temat ogólnego rozwoju mojej myśli muzycznej, a zatem o wstępnych ideach, jakie miałem, o tym, w jaki sposób te intuicje później rozwijałem. Bardzo często kompozytorzy nie wspominają o swojej młodości, o tym, jak zaczynali. Mówią tylko o sukcesach i to budzi pewne wątpliwości co do tego, jak kształtowała się ich droga twórcza. Zatem opowiem o estetyce, ponieważ wszystkie moje wybory muzyczne wynikają z kwestii estetycznych i z pewnego poczucia misji. So yes, initially the title I wanted to propose, but actually I did not give a title officially for this conference, but was articulation of excess within the dramaturgy of sound. I will try to maybe explore those concepts a little bit, or at least this presentation, this title, speaking first about what I call dramaturgy of sound. For me, it has its roots in the reality of a sound produced by an instrument. If you want to maybe to translate now, maybe. Tytuł prezentacji, jaki początkowo sobie tutaj zamierzyłem, jest Artykulacja nadmiaru w obrębie dramaturgii dźwięku. I chciałbym się tutaj odnieść do rzeczywistości dźwięku w takiej formie, jak on jest wytwarzany przez instrumenty. So each sound has a dramatic potential, and each sound is telling its own drama. For instance, the birth of sound, the life of sound, and of course its death when it's finished, especially in the acoustic world, is the result of efforts and attention. Każdy dźwięk ma swój potencjał dramatyczny, swoje narodziny, życie, trwanie i śmierć. I każdy dźwięk jest związany z effort and Attention. Pewnego rodzaju wysiłkiem i uwagą na nim skupioną. So every sound to come is the promise of a drama. Możemy zatem powiedzieć, że każdy dźwięk przynosi obietnicę pewnego dramatu. Furthermore, each sound speaks about the effort and the possibilities or the impossibilities of the human body. Zatem każdy dźwięk świadczy o możliwościach, a także o ograniczeniach ciała ludzkiego. So, of course, I always envisage a sound not only in its acoustic qualities, but also in its dramatic potential. Dlatego zawsze staram sobie wyobrazić dźwięk nie tylko w odniesieniu do jego właściwości akustycznych,
ale też w odniesieniu do jego potencjału dramatycznego. So when I speak about sound dramaturgy, it implies that the drama is in the sound, inside. A zatem, kiedy mówię o dramaturgii dźwięku, oznacza to, że owa dramatyczność jest zawarta w samym dźwięku. So now about the other side of the title, when I speak about articulation of excess. Teraz o drugiej części tytułu prezentacji, to znaczy artykulacji nadmiaru. Since more than 20 years now, I've been working with a musical material which is acoustically very dense, very rich in terms of frequencies. Od około 20 lat pracuję z materią muzyczną, która jest bardzo gęsta akustycznie, zawiera bardzo liczne częstotliwości dźwięku. It comes from the fact that not only each sound I choose has this kind of frequential quality, but also I love to superimpose the different layers of acoustic complexity. Wynika to nie tylko z wewnętrznej złożoności częstotliwościowej poszczególnych dźwięków, ale także z tego, że lubię nakładać na siebie dźwięki o różnych jakościach. So these different layers of acoustic density are very often accumulated. It's a logic of accumulation very often. Są to zatem różne poziomy gęstości akustycznej, nałożone na siebie w sposób logiczny. And what you will hear, even in the excerpts that I will play for you in a few minutes, is that often, even if the pieces are different, at least I hope so, there is always a tendency to an acoustic sound mass. W fragmentach, które Państwo usłyszycie za chwilę z różnych utworów, będzie zatem zauważalna tendencja do tworzenia pewnej masy dźwiękowej. However, having only this excess of information in terms of acoustic density would not be enough for me. Jednakże nadmiar informacji w sensie gęstości akustycznej nie wystarczyłby mi jako kompozytorowi. Excess, in any case, has to be composed, has to be articulated. And that's this vis-à-vis between articulation by the means of writing and the savage nature of this acoustic density, which is interesting for me. Dlatego, że gęstość musi zostać zakomponowana i wyartykułowana. Interesuje mnie zatem tutaj wzajemna relacja pomiędzy nieokrzesaną naturą samego materiału, a jego świadomym zakomponowaniem. So I think that even though I cannot anticipate the reaction of an audience throughout the years, I felt that the tension which is in my music comes from that, from this kind of conflict between the articulation of the writing and, of course, this kind of apparently wild energy, which is not self-sufficient. And the only energy, the only excess does not interest me that much, to be honest. Choć nie mogę przewidzieć reakcji moich słuchaczy, interesuje mnie napięcie czy konflikt, jaki powstaje pomiędzy tym, co jest zapisane w partyturze, a ową nieokrzesaną, dziką energią, która nie jest samowystarczalna i która sama w sobie jako nadmiar, szczerze mówiąc, nie interesuje mnie. So I do envisage mostly the composition of this particular material or of a kind of wild sound mass which needs to be articulated from within by the means of rhythms, colors, harmonies, dynamics, of course, oscillating permanently
and sometimes very fast, between solos and fusing, let's say, mass of instruments, and also between polyphony and texture. Owa zatem dzika energia materii dźwiękowej musi być stale artykułowana za pomocą rytmu, barwy, harmonii, dynamiki, oscylując ciągle i często bardzo szybko między materiałem solowym a masą dźwiękową, a także między polifonią a innymi formami faktury. So in my mind, and I hope in yours too, the whole musical discourse is once again oscillating between sonic masses that embody a certain idea of completion and resolution, and in the meantime, in the other hand, a kind of tendency to fragmentation. This mass is always fragmented into solos, into possible filtering of the mass, etc., etc. Once again, those polyphonic, let's say, situations emerge from a chaotic material. But this back and forth permanently, constantly between chaos and polyphony, between the organized and apparently disorganized information, is what, at least in my mind, creates the possibility of a drama. Cały ten zatem muzyczny dyskurs polega na oscylowaniu pomiędzy masą dźwiękową, która jest w pewnym sensie kompletna i rozwiązana, a fragmentacją związaną z pojawianiem się partii solowych czy z filtrowaniem owych mas dźwiękowych. Polifoniczna sytuacja, która wynika z tej chaotycznej materii dźwiękowej, jest zawieszona w napięciu pomiędzy chaosem a polifonią, pomiędzy organizacją a jej brakiem i z tego napięcia wynika dramatyczność utworu. So I would like maybe to stress 3 points. This is not really a plan, but I will play to you now some excerpts of my music around 3 main ideas. First, I will speak about the material, the musical material, and what I call auditory objects that are used. Second, I would like to speak about what I call melody of registers, to speak about the proportions that are playing an important role in my music, and of course, the formal conception, at least giving a few examples. And finally, about something which is very important for me, because I spoke about the dramatic dimension, but something else is very important and goes with it. It's the ambiguity of musical perception. Everything that has to do with acoustic illusions, fusion, limits of perception, thresholds, etc. Because there is a lot of drama also in ambiguity. You can draw parallels if you will, but this is a kind of psychological, let's say, position. Everybody has seen that in their lives. Ambiguous situations are very rich of drama at any point. And this kind of ambiguity, at least as a musical perception, I love particularly. So, I would like first maybe to go back to the material and auditory objects thing. I spoke already about the quality of the material, but maybe you can translate now what I've said, because I'm in the flow and... Zaprezentuję zatem fragmenty moich utworów, skupiając się na 3 głównych tematach. Materiale, który nazywam obiektami dźwiękowymi, są to zatem pewnej jakości tego materiału, które zaprezentuję na przykładach, melodii rejestrów, proporcji pomiędzy nimi i trzeci element koncepcji formalnej, która dla mnie jest bardzo ważna, znowu na przykładach. Ten wymiar dramatyczny ma też swój aspekt psychologiczny związany z niejednoznacznością percepcji odbioru dźwięku.
iluzji dźwiękowych, granicy percepcji, które również tworzą pewnego rodzaju dramaturgię subiektywną. Thank you. So here is a draft that I did, and I retrieved not so long time ago, actually, but I did it in 2000, so it's 22 years old already. It was a draft for a musical object that I wanted to be at the center of one movement of my string quartet. And that's how I composed the whole thing. I wanted a morphology, let's call it a morphology, it could be a sound auditory object, that would be recognizable, even though it's made of very complex acoustic information, or at least for me. Yes, it was important to have this object. To jest szkic obiektu dźwiękowego, który przygotowałem do jednej z części mojego kwartetu smyczkowego w roku 2000. Chciałem zatem osiągnąć pewną rozpoznawalną morfologię dźwięku, chociaż jest on zbudowany z bardzo złożonego materiału. So, just to simplify, the idea was to have from high to low a certain kind of fan, progressive fan, opening and closing of noise, let's say, and bandwidth, which would have this form. First, starting with one pitch on the left, then opening widely to the whole spectrum almost, and the more it's dark, the more it's noisy. And then progressively creating a kind of melodic almost beginning, let's say. And in my ears and in my mind, the idea was to give a certain kind of articulation to shape the noise in a dynamic way and something which would be able to be recognized as a form. Mamy tutaj zatem progresję dźwięków muzycznych, prezentację pewnego pasma od jednej wysokości dźwięku, potem całe spektrum z wieloma elementami szmerowymi, nieharmonicznymi, aż do czegoś, co można by było nazwać prawie melodią. I ta artykulacja dźwięku, kształtowanie go w czasie układa się w formę utworu. Why do I show you those kind of things? A little bit for explaining how I work when I'm composing, by forms like this. Not always the case, but very often with forms and on the short term that can be extended on the long term also, because this can be a piece of 15 minutes also. To jest taki rodzaj pracy nad formą, którego często wykorzystuję i można go rozwijać także dla dłuższych utworów, nawet trwających kilkadziesiąt minut. So actually that's what I call, for instance, an auditory object. To zatem nazywam obiektem dźwiękowym. An object, musical object, which has, of course, very different qualities, acoustically, in terms of dynamic-wise, all those kind of things, but also creates a dynamism. It's not only a sound which is static. Ten obiekt ma swoje jakości akustyczne, dynamiczne, ale również sam w sobie rozwija się i jest dynamiczny. Nie stanowi statycznego materiału dźwiękowego. So, let's listen maybe to this excerpt. To zatem ten fragment kwartetu. It's repeated. The main instance.
So yes, I think it's a kind of simple example of a morphology or auditory object, knowing that in general in my music you have several ones of those who are superposed and associated. To jest prosty przykład takiego obiektu słuchowego czy dźwiękowego, przy czym w moich utworach najczęściej kilka takich obiektów zostaje na siebie nałożonych i powiązanych ze sobą. And there is already, or at least there was already at that time in 2000, a thing which I think remained in my music. Już tutaj w roku 2000 widzimy element, który jak sądzę pozostał na stałe w mojej muzyce, a mianowicie And it was a will of articulating the noise in a melodic way. Sposób artykułowania materiału dźwięku szmerowego w sposób melodyczny. And this obsession for phrasing the noise is something I think that is a characteristic of the way I write. A zatem obsesja dotycząca frazowania szmeru, frazowania dźwięków nieharmonicznych. I have a little anecdote about this piece because I was at IRCAM Cursus, some of you may know, in 2001, and I showed the complete movement of this string quartet to a composer who said to me something extremely interesting. W 2001 roku pokazałem całą tę część kwartetu jednemu z kompozytorów podczas kursów IRCAM i powiedział wtedy coś bardzo interesującego. And this composer was Jonathan Harvey. Był to Jonathan Harvey, who listened to this noisy string quartet that I brought to him. Odsłuchał tego pełnego szmerów i tego typu dźwięków kwartetu, który przyniosłem. Let's say at the time in Paris, many people were considering me as a noisy composer. Byłem wówczas w Paryżu odbierany przez wiele osób jako kompozytor dźwięków głośnych, hałaśliwych. And Jonathan Harvey told me something which made me laugh, actually. Harvey powiedział coś, co sprawiło, że się zaśmiałem. He said to me, I hear it as a melodic piece. Powiedział, dla mnie to jest utwór melodyczny. And at the beginning, I smiled, I laughed, to be honest, because maybe some of you don't know him, but he's dead now, unfortunately. But he was a kind of gentleman, really. And he said that to me in a very nice way, I mean. But it was so unpredictable because everybody was telling me that I was noisy and everything, and people would hear the surface of the material. And I laughed because it was kind of shocking. Właściwie po prostu otwarcie się zaśmiałem, nie tylko uśmiechnąłem. Harvey, który niestety już nie żyje, może część z Państwa go spotkała, był wielkim dżentelmenem, także powiedział to bardzo grzecznie, ale było to coś zupełnie nieprzewidywalnego, jak grom z jasnego nieba, dlatego że wszyscy mówili mi, że jestem tym kompozytorem hałasu, hałaśliwym, a tutaj nagle jest mowa o melodii. And actually, I realized at the same time I was laughing that he was completely right. Śmiałem się, ale jednocześnie zrozumiałem, że miał całkowicie rację. He completely got it immediately, I think. Natychmiast to do mnie dotarło. The first ambiguity
in my music, I think it's this ambition to organize in a melodic way the horizontal events, and in contrast with the wildness, let's say, of the musical material. Ta niejednoznaczność w mojej muzyce polega mianowicie na tendencji do melodycznego organizowania wydarzeń horyzontalnych w poziomie w kontraście do nieprzewidywalnego materiału muzycznego, złożonego. So the idea is that I think if there is an ambiguity and if there is a drama, it already lies at this level of the material, in the material itself. Jeśli zatem mówimy o niejednoznaczności, o dramaturgii mojej muzyki, to leży ona już w samym, na tym poziomie kształtowania materiału. So now I would like to give maybe another example. Yes, this anecdote, I think with Jonathan Harvey, is telling something, I guess, is that we should never evaluate or judge a music only on the material, of course, that you recognize superficially. Zanim pokażę Państwu inny przykład, ta anegdota świadczy o tym, że nie powinniśmy osądzać muzyki powierzchownie tylko po samym materiale, który został użyty. Because what is the most important is not the material itself, but the way you create a perspective for it. Ważny jest nie sam materiał, tylko sposób, w jaki kształtujemy perspektywy jego oglądu. And the network of relationships you're organizing around it. Oraz sieć powiązań, relacji, które kształtujemy w obrębie tego materiału. So now maybe a piece which is closer to us in time. It's a piece that I did in the beginning of a piece that I did in 2012 in Donaueschingen. Fragment nowszego utworu, który napisałem dla Donaueschingen w 2012 roku. It's called Itself. Pod tytułem Itself. So let's listen to the beginning. Okay, just a few seconds of this piece. I wanted to show you the draft of the manuscript, because for this piece I proceeded in a way which I now use more often, but it's composing without choosing the pitches in advance. Only the musical forms, sound actions, auditory objects, morphologies, whatever you call them, are present on the score. Tutaj widzicie Państwo fragment szkicu autografu tego utworu, skomponowanego w sposób, którego używam obecnie dość często, to znaczy nie wybierając konkretnych wysokości dźwięków, tylko pewne akcje dźwiękowe, gesty, morfologię. Let's say it's a kind of second step of elaboration compared to the previous draft I showed you for the string quartet. To jest jakby drugi poziom rozwinięcia tej idei w stosunku do szkicu, który pokazywałem dla kwartetu smyczkowego. Here are the rhythms, the dynamics, the choice of timbre. Mamy zatem zaznaczone rytmy, dynamikę i wybór barw, brzmień.
And I decided to choose the harmonies much after having composed, let's say, 3/4 of the piece. A harmonię zaczynałem dobierać dopiero po skomponowaniu około 3/4 całości. Why? Because I thought that what was making the more sense was something else than harmony in terms of the musical discourse, let's say. Dlatego, że uznałem, że z punktu widzenia mojego dyskursu dźwiękowego ważniejsze będzie coś innego niż harmonia. The advantage for me of working this way is that I know what the music will become at the very moment when I choose the chords. So I can orchestrate the musical texture by the means of harmony, whilst in the repertoire, let's say it's the other way around. You first choose the harmonies and the pitches, and then you orchestrate with timbres. Me, I do things in reverse, because in terms of hierarchy, this is the way I think. Ta kolejność pracy ma dla mnie taką zaletę, że mogę zorkiestrować cały utwór właśnie za pomocą wyboru akordów, za pomocą harmonii, zamiast robić to w sposób odwrotny, tradycyjny, to znaczy najpierw wybrać wysokości i harmonię, a później dobierać barwy za pomocą orkiestracji. Here, with the manuscript, you can see the traces still, even though it's less obvious than in this one, you know. Here, you can find also some auditory objects and the kind of swiping the space with instrumentation and the density and everything like that. And it was organized first. Znajdziecie tutaj Państwo zatem obiekty dźwiękowe czy słuchowe i budowanie przestrzeni poprzez rozmaite formy gęstości, czyli to, co powstało jako pierwsze. So yes, once again, now it's not only one object or one morphology, but a superposition of actions. To już nie jest jeden obiekt dźwiękowy, tylko nałożenie na siebie wielu różnych akcji dźwiękowych. Here I think it's very visible. With this explosion and then a resonance which is moving in space. Mamy zatem wybuch dźwięku i potem rezonans, który rozwija się. So, sorry, I need to plug my computer because I'm running out of energy. I don't know how to do that with this. If there is yeah. Sorry, 1 second. Podłączyć do sieci, bo bateria się kończy. Technological moment. So, that was just speaking about the music material and so on. So, one thing I can show you also would be the type of let's say, kind of software that I'm using when it comes to work with harmony. Pokażę Państwu, jakiego oprogramowania używam, budując harmonikę w utworze. It's not because I don't put the harmony first that harmony is not important. To, że nie zaczynam od harmonii, to nie oznacza, że nie jest dla mnie ważna. Without entering too much into detail, what I'm doing is that I'm using this library, which is called Bach, which was made for me at IRCAM. Używam zatem tutaj biblioteki dźwięków stworzonej dla mnie w IRCAM. Let's be honest. Bach. Yes, Bach library. Let's be honest. At that time, when I composed the piece for orchestra, I did not have this.
ale wtedy, kiedy pisałem utwór orkiestrowy, nie miałem jeszcze tego zbioru dźwięków. It's only 1 year or 2 years later, when I composed a piece for voice and ensemble, that I asked them if I could have a research and a way of implementing in a software my harmonic researches. Dopiero jakiś rok czy 2 lata później, kiedy pisałem utwór na głos i zespół instrumentalny, poprosiłem ich, żeby wprowadzili wyniki moich badań nad harmonią do konkretnego programu. For instance, there are several steps that I'm using when I'm at the table as a kind of workshop. It's, for instance, to ask, to decide for a soprano melody, a soprano voice, and of course a bass, like you have on the left side, upper left side. And then to ask the computer to propose an harmonization on the very criteria that I chose. Decyduję zatem, pracując nad utworem, jaka będzie melodia soprano i oczywiście bas, a później zadaję komputerowi zadanie stworzenia harmonii w oparciu o kryteria, które wypracowałem. For instance, choosing a scale of my taste, not in a rational way necessarily. Na przykład wybierając skalę, oczywiście nie w sposób racjonalny. Then choosing if some intervals will be present or not. Które interwały będą użyte, a które pominięte. So sometimes you can have a chord without any minor seconds, for instance, or without any sixths. Na przykład akordy, których nie będzie sekund zmniejszonych ani sekst. Here you have, it's possible to choose graphically. Sekund małych, przepraszam. It's possible to choose graphically the position of each note in terms of spectral position. Można też wybrać w sposób graficzny pozycję każdego dźwięku w spektrum. Here to choose the velocities of each pitch, the dynamics, and here the possible detuning of certain notes. Jego dynamikę i możliwości zmiany stroju czy wyjścia poza strój. But don't be too impressed by this thing, because actually my take on it is that it's the kind of sophistication of what I was doing since 40 years, which means improvising at the piano, but of course now with much more fingers and microtones possible. To tak naprawdę jest wynikiem 14 lat improwizacji przy fortepianie i tego, co wówczas odkryłem, pracując palcami po prostu. So this is something which is kind of interesting, because because I'm working with a mass of frequencies, it's easier to do it and possible to do it with computer. Whilst, of course, at the piano and or even with two synthesizers, for instance, detuned with one detuned and microtone lower, for instance, I would have less possibilities. Natomiast pracując z całą wielką masą dźwiękową, licznymi częstotliwościami, łatwiej jest to zrobić na komputerze niż na fortepianie, czy nawet na 2 syntezatorach, z których jeden byłby przestrojony mikrotonowo. So there is a first level of control in the composition process, which is very constraining, because of course when I decide the position of the frequencies for each chord, the scale, the type of microtones, the intervals, and so on, the computer gives you something that is completely in my choice, let's say. Jest to pierwszy poziom organizacji materiału dźwiękowego, który jest ograniczający, ale jest w całości moim osobistym wyborem. Wybór skali, interwałów i tak dalej. By the means of this software, what I'm doing is mostly to implement a certain amount of constraints that will shape the density of the information. Zatem za pomocą tego oprogramowania mogę kontrolować gęstość przekazywanej informacji i wprowadzać pewne ograniczenia dotyczące materiału, który wykorzystuję. So that's why I'm calling harmonic orchestration. Nazywam to zatem orkiestracją harmoniczną.
And I think that, yes, generally, to be honest, I rarely accept what the computer brings to me like this. Right? Ale szczerze mówiąc, w praktyce rzadko przyjmuję to, co komputer mi w ten sposób podaje, jako gotowy materiał. What I'm doing is that I always transform this kind of proposal. Traktuję to jako pewną propozycję, którą później przetwarzam. And in the end, the choice is only here. Także ostateczny wybór należy do mnie i sprowadza się do mojego osobistego, subiektywnego odbioru. If I was to analyze a little bit more the process, I would say that there is a coherency of the constraints that are implemented that are distorted afterwards in an intuitive way and with the hand, in a way, afterwards. Zatem można powiedzieć, że oprogramowanie wprowadza pewne spójne ograniczenia, które później zostają zniekształcone i przekształcone na drodze intuicyjnej. So now let's go for maybe, because the time is running, another aspect I told you about, which was about the melody of registers, proportion, and formal conception. I think ponieważ czas płynie, przejdźmy do drugiego aspektu, o którym zamierzam mówić, to znaczy melodii rejestrów i proporcji, a także koncepcji formalnej. To jest ten trzeci aspekt mojej pracy. If I was to try to propose a definition of the kind of musical form that I'm proposing, I would say that it can be defined as a melody, a wild melody of timbre and registers, which is phrased and rhythm and articulated by the appearances and disappearances of these auditory objects and their transformations. Gdybym miał zatem zdefiniować formę mojej muzyki, jest to melodia barw, brzmień i rejestrów, która jest tworzona czy układana za pomocą pojawiania się i znikania obiektów dźwiękowych i ich transformacji. And I would like to play maybe one excerpt, or let's say one video, of a piece which is quite telling, in my opinion, about those kind of things I just spoke about. Pokażę Państwu nagranie wideo utworu, który wydaje mi się być symptomatyczny, dobrze ilustrować ten temat. It's a piece that has been premiered by the Ensemble Intercontemporain in 2017. Utwór, który miał swoją premierę w wykonaniu Ensemble Intercontemporain w roku, 2017. And it's an ensemble piece. And this ensemble piece has been composed, let's say, in a conscious way with those auditory objects that I was discussing earlier. Utwór na zespół kameralny stworzony w sposób świadomy w oparciu o obiekty dźwiękowe, o których mówiłem. So, let me show you this thing. Oops. Whoa, I don't know what happened here. Sorry, it's not that. So, try to go back. Sorry, this was not intended. Hi, I'm Albert Kiefer. It's
I just wanted to give a longer excerpts of this this last piece for today. The following is, of course, available on YouTube, on internet. One thing I wanted to stress was a kind of, well, I would like to pay homage a little bit first to the musicians here, and of course to the bass, the contrabass clarinet player, Alain Billard, who is able once again to phrase the noise like no one else. It's a very difficult part to play. To był ostatni przykład na dzisiaj. Możecie Państwo obejrzeć całość utworu na YouTubie. Chciałbym tutaj podkreślić przede wszystkim wybitne umiejętności wykonawców. Frazowanie na kontrabasie basowym, które było bardzo trudne i które wykonawca tutaj potrafił znakomicie oddać.
And of course to Matthias Pincher, the conductor, who is able to project the sound in a horizontal way, almost in a symphonic way. Matthias Pincher? Yes. Dyrygent, który, jak Państwo widzieliście, potrafi budować ten dźwięk w sposób doskonale synchronicznie horyzontalny. Because it's so easy to envisage such a musical material only as a succession of vertical events a bit disconnected. Bo można by było równie dobrze wyobrazić sobie taki materiał jako następstwo kolejnych po sobie pionowych, oddzielnych, niepowiązanych wydarzeń dźwiękowych. And of course, he melodized, I would say, the noise and completely understood how it has to be performed. Natomiast tutaj dyrygent wyraźnie traktuje owe szmerowe dźwięki w sposób melodyczny i wie, jak należy kształtować frazy. So yes, I was speaking about ambiguity of musical perception. Here I would like to, after we listen to this excerpt, to emphasize on some things. You have in all my pieces a ghost trio in a way. You have always the instrumental, which is at the center, and the presence, whether it's here or not, of the electronics behavior, let's say, and material, which is in a way imitated and pursued all the time by the instrumental gestures. There is the electronic quality inside the instrumental world here. Można powiedzieć, że we wszystkich moich utworach, i tutaj jest ten element niejednoznacznej percepcji, o której mówiłem, poza warstwą instrumentalną występuje pewnego rodzaju duch elektroniki, która jest imitowana przez gesty instrumentalne i która jest, chociaż fizycznie jest nieobecna, to jednak w odbiorze się powinna pojawiać, kojarzyć. I would say in a way that the instrumental world is dreaming of being electronics. W tym sensie, że świat instrumentów akustycznych śni o byciu elektroniką, materiałem elektronicznym. So there is always an electronic shadow behind the acoustics instrumental. Przez co poza warstwą dźwięków akustycznych mamy stale pewnego rodzaju cień elektroniki. And from that point of view, I would add that there is also a vocal dream, because each instrument has some vocal behaviors too. Mamy też drugi rodzaj śnienia, pewnego rodzaju wyobrażenie wokalne, dlatego że każdy z instrumentów ma w sobie jakiś aspekt wokalny w tym, co prezentuje. That's what I call the ghost trio, because on stage, most of the time, or apart from the mixed pieces, apart from the moments when I have a piece for voice, solo, or thing like that, there is always, let's say, the flesh on stage. To właśnie nazywam niewidzialnym trio, czy triem duchów, w tym sensie, że z wyjątkiem takich utworów, w których głos wokalny pojawia się bezpośrednio, jest obecny fizycznie na scenie, tym elementem cielesnym, widocznym są instrumenty akustyczne. But this flesh, the body of the instrumentalists, is generally aiming to become something else. Ale owa cieleśność instrumentów stara się, czy zmierza w kierunku bycia czymś innym. Furthermore, as you could hear, of course, there are permanently a permanent game of acoustic illusions, where sometimes I want the whole ensemble to fuse like one instrument, and sometimes to be divided like 1,000 instruments. Mamy też cały czas grę iluzji akustycznych, bo czasami cały zespół
prezentuje się jakby jak jeden instrument, a czasami rozdziela się na bardzo wiele różnych instrumentów. So we can hear this piece, for instance, as a succession of fusion, dispersion all the time, and that's the rhythm and the phrasing and the musical discourse is articulated by this oscillation. Mamy zatem następstwo połączeń, fuzji i rozproszeń i można traktować cały rytm formy jako konsekwencję tego następstwa. So I don't know if we have 10 minutes more for the presentation. Is that okay? Okay. So this was the last one of the last things I wanted to say about the musical discourse itself. Now I would like to speak briefly about the recent developments of my music. To tyle na temat mojego muzycznego dyskursu czy języka. Teraz parę słów krótko na temat moich niedawnych projektów, ostatnich projektów muzycznych. Because of course sustaining an idea doesn't mean that you don't extend it at one point. Ponieważ to, że cały czas prezentuję wersję tego samego pomysłu czy koncepcji, to nie znaczy, że jej nie rozbudowuję i nie rozwijam. And more recently, I started to develop one aspect of this dramaturgic dimension. Ostatnio zatem skupiłem się na jednym aspekcie dramaturgii utworu. I don't know exactly where it will lead me in the end, but this is important to understand that this kind of theatricality that emerged in the recent years, I think was a logical consequence of this work about sound. Nie wiem, do czego mnie to ostatecznie doprowadzi, ale owa teatralność, jaka niewątpliwie rozwinęła się w mojej muzyce w ostatnich latach, była logiczną konsekwencją poszukiwania dramaturgii w utworach. And I would like to finish with an excerpt of a piece I composed in the very recent years. Zakończę zatem fragmentem bardzo niedawno skomponowanego utworu. And it's a piece called Don Quixote Concerto. Koncertu Don Quixota. Which is a piano concerto actually that I did. It was in 2021. Jest to właściwie koncert fortepianowy napisany w ubiegłym roku. In this piece, not only the musicians are producing these noises and sounds, but they are asked to do it sometimes with accessories or with their voice in a way which, of course, has a more obvious theatrical impact. W tym utworze instrumentaliści nie tylko realizują konkretne dźwięki harmoniczne czy szmerowe, ale też wykorzystują rozmaite rekwizyty i swój własny głos, co dodaje kolejną warstwę do owej teatralności. And yes, of course, this intrusion of a more visual aspect as a cause or a consequence of the sound itself brings another layer of information to the musical discourse. Jest to włączenie warstwy wizualnej, która dodaje kolejny poziom informacji do warstwy dźwiękowej. So I will try to propose an excerpt of this. Krótki fragment. This is the end, this is the death of Don Quixote. Śmierć Don Quixota, zakończenie utworu.
if you check online the video, which by the SVR, which is very well done, by the way, because it was during the pandemic and they filmed it very well. I was lucky to have a kind of premiere because there was no audience in the hall that time, only the team of the festival. But they did a beautiful video where you can see very well what the instrumentalists are doing. And especially the pianist, Christoph Grund, and the percussion player, one being Don Quixote and the other one, Sancho Panza. So there would be a lot of things to say for me, of course, about this piece, but we don't have the time. And I would like to stress one last thing. Utwór, który nagrało Radio ZWR w czasie pandemii, a zatem koncert bez widowni, ale znakomicie wykonany, gdzie partię Don Quixota wykonywał na fortepianie Christoph Grund, perkusista z kolei rolę Sancho Pansy. Możecie Państwo obejrzeć całe to bardzo dobre nagranie. Nie mamy czasu tutaj rozwinąć tematu. Ostatnia rzecz na koniec. So the last thing I wanted to stress is this, for me, still mysterious evolution, an important evolution of the voice inside my music. Mianowicie kwestię czegoś, co w dalszym ciągu jest dla mnie zagadką ewolucji głosu w mojej muzyce. And it's true that the voice has become more and more important since 2007. Z całą pewnością jego rola rośnie od roku 2007. And this intrusion of the vocal aspect, the vocal dimension in my music has been as important as the intrusion of electronics back in the days in 2000. I owo wejście wymiaru, czy dołączenie wymiaru wokalnego w mojej muzyce stało się równie ważne jak wymiar elektroniczny, który był obecny od początku wieku, stulecia. And well, I would like to finish maybe with one excerpt, very short, 2 minutes, of a solo voice piece that has just been premiered on Radio France program, which is called Départ de Feu. Zakończę zatem fragmentem, 2-minutowym fragmentem utworu wokalnego, który miał właśnie swoją premierę w radiu francuskim. Just let me find the link. Sorry. It's just the excerpt of one of the movement. There are 5 movements, and this one is the second one. I think it's a solo voice piece which I took a lot of time to compose. To be honest, it was very difficult. A solo voice piece is a difficult challenge for a composer, I think. And I think in this piece, even though it's the first time I write for voice and the French text, I think what we spoke about, what I spoke about today, about this influence of the electronics, of the speed, of the acoustic illusions, is something that you can retrieve in this last piece, even if it's a solo voice. To będzie fragment drugiej z 5 części. Pierwszy mój utwór tak naprawdę na głos solowy, który śpiewał frankojęzyczny tekst, co jest trudnym wyzwaniem dla kompozytora i zajęło mi sporo czasu, ale jednak usłyszycie Państwo wpływ elektroniki nawet w tym utworze na głos solowy. So here's the excerpt. Il est sec, il est bon, il est mauvais, la mer n'est pas sur la terre, il est sur la mer, il n'est pas pris, il est indispensable, il est bien vivant, il est loin, il ne vient pas quand on l'attend, il est illimité, il donne de la voix plus vaste, sans égal, il va semer les nuits du fou, le désordre, il est fort au conseil, il ne s'en donnera pas, il est sur toi son accord, il est doux, il est véhément, la mer a blanchi quand il a surgi, par les champs, par les bois, on ne l'a pas vu, il n'est pas pris,
causer des temps. Il ne persiste pas, il est sec, doucement, il est beau, il souffle mauvais, en rafale sur terre. Il est loin, il est là, la mine illimitée, il donne le voix, c'est ce qu'elle peut faire. Il va sommer les autres, il est muet, il est fou, il est fort, il nous donne une sorte, il ne se balnera, il est discours passant, il est doux à corps, il est véhément, il est tout docile à la mer, il va blanchir, causer quand il a des surgis tort au conseil, par les champs, par les bois, il ne donnera pas son accord. So this is one of the movements. There are, as I said, 5 of them. It was the constraint of the program, the commission. You have to compose 5 movements, possibly around 2 minutes, but this one is a short one. It's 1 minute. W ramach zamówienia miałem stworzyć utwór 5-częściowy, każda część po około 2 minuty. W związku z ograniczeniami programu koncertowego. Ta część jest akurat krótsza, około minuty. It's a piece that you can find every day, like a series on Netflix, because it's played on France Music each day with each excerpt, each movement is played every day, and today I think will be played the third movement. So this was the second, which was released yesterday. So it's the funny concept of this piece. And in the end of the week, it's played in its entirety, and the piece is 10 minutes 30. But each movement is played every day. So you can find it easily, I think, with the title and my name, if you're interested. But I would like to finish now. Thank you for the translation. It's very virtuosic. I'm very impressed. You can say that if you want. Możecie Państwo wysłuchać tego utworu na kanale France Music na Netflixie, który jest pokazywany po jednej części każdego dnia, a na koniec tygodnia cały utwór 10,5 minuty. I podziękowanie dla tłumacza. Nie wiem, czy słuszne. Thank you. Now we have the time maybe for discussion and questions. Czas jak najbardziej dla Państwa na pytania i dyskusje. Proszę bardzo, o pytanie. Dziękujemy bardzo panu kompozytorowi za to bardzo jasne, myślę, wprowadzenie do swojej muzyki. Czas teraz dla Państwa pytania. We would like to thank you very much for this extremely lucid introduction to your music. And now it's the time for your questions and comments. You try to produce out of noise a superior sound value. Would you use also, for example, a noise of city traffic as a starting point to your composition? Can you just repeat a bit slowly? For my English is not completely sophisticated. Sorry. Can you just slower, please? You try to produce out of noise a superior sound value. So would you use, for example, a noise of city traffic as a starting point to your composition? Okay. So let's say that's a vast discussion and I cannot develop that much, but thank you for this question. I don't think that noise is an inferior value by itself. That's the first thing. For me, I would say that there is no hierarchy. The only virtue of a sound, if we can speak like that, let's say, which still has to be discussed, but the only virtue of any sound is to be able to become something, to become a form, to make sense, and potentially to have a function in a musical discourse. So you have, in that regard, for me, just say a pitch on a very beautiful instrument, played on the piano with a beautiful resonance, can be very poor musically, because it has no function in the future, let's say, of the music, and something which is apparently very trivial, like a noise like this, but look, it's beautiful, no? It can, yes, even my coffee is trembling. It can be of a superior interest for a composer. So, a priori, I don't create hierarchies, and it's true that for me, everything is potentially interesting musically. That's the first part of your question, I think. Now, the second aspect about the, let's say, noises of the town or something else. I've used in my pieces with electronics sounds that can get closer to the, let's say, the daily life
thing. I have a piece for bassoon and electronics, which is full of noises, not very recognizable, but let's say closer to the sound that you're describing. It happens. But in general, I try to avoid something which is too referential. For instance, the noise of the sea or the noise of a car, even though. Why? Because for me it would lack of mystery. I always want the listener to guess, or hoping to guess, where the sounds come from. So if we are lacking this mystery, if we can easily say, oh, it's a noise of this or that, for me it's less interesting because we're guessing less. So that's why, in general, I think some composers would be completely, let's say, conflictual with this statement, but for me it has to be this way. There is a level of abstraction that I try to reach in order to create more connection between this instrumental sound that I'm using most of the time and more electronic, or let's say kind of glitchy sound that I have that can be more referential, it's true, but the degree of identification should be kind of low for me. Pytanie dotyczyło tego, że kompozytor stara się stworzyć nadrzędną wartość dźwiękową z dźwięków nieharmonicznych, szmeru, hałasów i czy zrobiłby to samo z dźwiękami miasta. Odpowiedź brzmi, że dźwięk nieharmoniczny nie jest dla kompozytora czymś podrzędnym. Nie widzi tutaj hierarchii. Każdy dźwięk może potencjalnie stać się czymś, to znaczy pełnić jakąś funkcję w dyskursie muzycznym i piękny harmonicznie dźwięk z pięknym rezonansem może być bardzo ubogi w sensie tego, że brakuje mu tej funkcji i znaczenia i odwrotnie. Prosty hałas, brzęk filiżanki z kawą, tak jak tutaj, może pełnić bardzo ważną funkcję. Dlatego nie chodzi tutaj o tworzenie jakiejś hierarchii, ponieważ wszystko jest potencjalnie muzyczne, każdy dźwięk. Dźwięki miasta również i w moim utworze na fagot i elektronikę użyłem w warstwie elektronicznej takich elementów, które są dosyć bliskie życia codziennego, ale zawsze staram się, nawet wykorzystując powiedzmy dźwięk morza czy samochodu, staram się, żeby on nie był zbytnio rozpoznawalny, zbyt oczywisty, dlatego że wówczas brakuje tajemnicy i brakuje tego elementu zgadywania, domyślania się, dopowiadania sobie, który jest dla mnie bardziej interesujący. Czyli musi być w tym dźwięku pewien poziom abstrakcji. Z jednej strony dźwięk instrumentalny, z drugiej elektroniczny, który ma w sobie, który można zidentyfikować jako pochodzący z jakiegoś źródła, ale tylko do pewnego stopnia. How do you choose voices in your compositions? For example, violins or saxophones? W jaki sposób wybiera Pan instrumenty do swoich utworów, na przykład skrzypce, saksofon? Once again, can you just repeat a bit slower? Sorry, I'm French. What are the reasons, am I right, for you choosing particular instruments for your work, like violins and saxophones? You mean in general, in my music, or for one specific piece? In general. Well, let's say that I am very attached, and I'm in love, let's say, with the instruments, the acoustic instruments of the symphonic orchestra in general, let's say, symphonic tradition. That's the first point. Jestem na pewno bardzo przywiązany do tradycyjnych instrumentów akustycznych orkiestry symfonicznej, to po pierwsze. And I feel that the stage experience and the way those sounds are projected by human bodies on stage is not replaceable. Wydaje się, że doświadczenie kontaktu z muzyką na scenie i dźwięki, które są tworzone przez żywych muzyków na scenie, nie da się niczym zastąpić. And each of the instruments that you named, but also all the others of the symphonic culture, let's say, are absolutely remarkable, even when it comes to produce sounds that are not
necessarily specifically invented for them. Każdy zatem instrument, włącznie z tymi, które pan wymienił, ma swoje wyjątkowe właściwości, nawet jeżeli każemy mu wykonywać dźwięki, do których nie został stworzony. So for me, in general, of course, there are always some specific reasons, poetically, dramatically, whatever, that I choose one timbre or another, of course. But the most important is that even when extrapolated to do some electronic kind of sounds, these are the most beautiful, let's say, characters for embodying those sounds. Wybór instrumentów zależy zatem oczywiście od poetyki, od dramaturgii, od konkretnych rozwiązań danego utworu, natomiast chciałbym podkreślić, że nawet wyjęte z kontekstu i w pewnym sensie zmuszone do tworzenia brzmień quasi-elektronicznych, instrumenty akustyczne pozostają najpiękniejszymi postaciami, które ucieleśniają dźwięk. I am conscious that my choices are the ones of someone who doesn't want to abandon anything. Bo w moich wyborach nie chciałbym tracić żadnego elementu muzycznego. It's not because I'm using instruments that I forget about the presence of the voice. Używam instrumentów, ale nie zapominam o tym, że mamy też obecny głos. And it's not because I'm writing with electronic sound sometimes that I want to forget the human bodies. A fakt, że często używam brzmień elektronicznych, nie oznacza, że chciałbym zapomnieć o cielesnym aspekcie, ludzkim aspekcie wykonawstwa muzycznego. In other terms, I would like them to love each other. Wolałbym raczej, żeby połączyły się w pewnej miłosnej więzi te wszystkie elementy, jeśli to tylko jest możliwe. I don't know if it responds to your question. Nie wiem, czy to odpowiada na pańskie pytanie. Sorry, before you said that from 2007 the voice got a lot more important, and I didn't know that. And if you could elaborate. Yes, develop my first. Thank you for asking. My first official piece, because I composed since a long time. Let's say much before 1999, which is the first opus of me, a trio for clarinet, cello, and piano. I composed for voice, but not at all with the same material. So the thing is, when it comes to my catalog officially, the first official piece for voice is a piece for voice and electronics, composed in 2007 on Lamentations of Jeremiah in Latin. That's why I was saying. Chodzi o to, że mój pierwszy oficjalny utwór w katalogu na głos i elektronikę, oparty na tekście Lamentacji Jeremiasza, pochodzi z roku 2007. Jeśli pyta pani o ważniejszą rolę głosu. Natomiast komponowałem też wcześniej, czyli jeszcze w latach 90., ale mówimy tutaj o moim oficjalnym katalogu utworów, tak, który zaczyna się w roku 1999 od opusu pierwszego tria na klarnet, trio for clarinet, piano cello and piano, yeah. I wiolonczele. So yes, the idea is that in my official production, which starts in 1999 with this piece we just talked about, the voice appears 8 years later, which is a lot. Actually. And from that moment on, I have the impression that the voice became more and more influential in my conception. And that's what I meant. Of course, after that, you have a cycle for voice and ensemble that I wrote called the Epigram and this piece. So, but it's true that the vocality, the presence of the physicality is more and more important. And I don't know exactly why, but there is one thing I find is that when a composer writes for voice, he writes for a body and he writes for the flesh.
and the flesh must sing. And I'm sure, believe me or not, that a composer tells about his relationship to flesh when he writes for voice. And that maybe it's a process which is very intimate and a kind of revolution in itself for anyone. Yeah. Minęło zatem 8 lat od początku mojej oficjalnej twórczości do momentu, kiedy zdecydowałem się włączyć głos do swoich utworów. I od tego czasu mam wrażenie, że ma on coraz większy wpływ na moją koncepcję muzyczną. Pisałem też cykle na głos i zespół. A głos wnosi ze sobą fizyczną, cielesną obecność i zmusza do ustosunkowania się, do odniesienia się do ciała ludzkiego, które w tym wypadku śpiewa, a zatem do prezentacji swojego stosunku do cielesności, który jest czymś bardzo intymnym dla kompozytora i wydaje mi się, że ten element jest tutaj bardzo istotny dla mnie. Also, don't forget one thing I wanted to add is that I'm coming from France, and if you look at the most important composers coming from France, they wrote, their relationship to voice is more tricky than I think in Italy or Germany. The vocal tradition in France is more difficult to define, I would say, compared to some Italian composers' friend that I have. It's true that it's a less natural. Generally, let's say that we come more from the instrumental world, the composers that we have. Think of Boulez, think especially from the spectralists, Murat, Griset started quite late to write for voice, and especially for solo voice quite late. So I'm coming from there, from a conception of the music which is maybe more instrumental, and for me it has been a process which was a bit later. Poza tym należy pamiętać, że w muzyce francuskiej, ja jestem kompozytorem pochodzącym z Francji, mamy bardziej złożony stosunek do tradycji wokalnej niż na przykład w nurcie włoskim czy niemieckim. I tacy współcześni kompozytorzy jak Boulez czy w nurcie spektralnym Murat i Griset zaczynali od komponowania na instrumenty. Na głos zaczęli pisać stosunkowo późno. Czyli wychodzimy tutaj od pewnej tradycji koncepcji muzyki instrumentalnej jednak. I podobnie u mnie pisanie na głos jest pewnym procesem, który się w tej chwili dzieje. Okay, so I hope I responded to your question. Jeśli mogę prosić o przetłumaczenie, to byłabym wdzięczna. Chciałam się zapytać, czy, bo poruszył Pan kwestię, można powiedzieć, tożsamości francuskiej, i się chciałam dopytać, czy uważa Pan, że można się doszukać w Pańskiej twórczości charakteru muzyki francuskiej? Pytam się też ze względu na jednak obecność i skupienie na barwę i kolor, i też ze względu na to, że no, przynajmniej to było moje skojarzenie z wczorajszego koncertu. Pojawił się taki moment, kiedy była jedność rytmu w różnych partiach instrumentalnych i skojarzyło mi się to też z twórczością Messiaena. Stąd moje pytanie ogólnie o przynależność, czy jakby symbol muzyki francuskiej w Pana twórczości. The question concerns the presence of the French identity in your music. Can we say that the character of French music is present in your works? And this is asking the context of your focus on timbre and color. But also at yesterday's concert, I had the impression at this moment when we have the unity of rhythm in all the instrumental parts, and this reminded me of Messiaen. So would you say that you have a relation and a connection to the French character in what you do? Well, that's very tricky because it's not my role to say so, but I'm fascinated by this French musical culture, not only the musical aspects, let's be honest, but I don't feel
completely in the frame either. That would be first part of my response. Nie jest moją rolą tak naprawdę oceniać te elementy. Jestem niewątpliwie zafascynowany kulturą francuską, natomiast nie sądzę, żebym całkowicie pasował do tych ram. But it's true that my education has been done there. So I've read a lot of scores by Debussy, Ravel, Roussel, Satie, all these French great predecessors, and of course Messiaen too. And you're right, for some passages it's conscious harmonically, even though you have micro intervals, you have this kind of vertical conception of harmony, thinking the music, sometimes, not always, but sometimes into a succession of chords. That's typical, I think. Natomiast niewątpliwie studiowałem we Francji partytury Debussy'ego, Ravela, Roussela, Satie, zatem wszystkich wielkich poprzedników, także Messiaena oczywiście. I ma pani rację, że ta koncepcja konkretnie tego fragmentu była harmonicznie świadoma. To znaczy mamy tutaj, mimo obecności mikrointerwałów, myślenie harmoniczne, myślenie pionami akordowymi, co jest charakterystyczne dla dla Messiaena, dla tej muzyki. So I love this tradition. There is no, until the spectralists, of course, there is no doubt about it. But I always keep in mind, I think it's a quote by Bram van Velde, who is a Dutch painter. He was a friend of Samuel Beckett, who said once, all this beautiful painting French tradition that severely lacks of wildness. And I was provoked by this sentence because I think it suits me quite well. I'm in touch very strongly with this transparency, elegance, or I try to be, maybe influenced by this kind of beautiful conception of music as a beautiful object, let's say. And in the meantime, I don't say it's completely satisfying for me, aesthetically speaking. That's personal, of course. But the idea that what is erasing this wild, savage aspect of music would be a bit problematic. Zatem kochałem tę tradycję i byłem w niej zanurzony przynajmniej do momentu spotkania z muzyką spektralistów. Natomiast chciałbym tutaj przytoczyć słowa francuskiego malarza Dan Wendt. What's the name of the French painter once again? Dutch painter, Bram van Velde. Bram van Velde. Bram van Velde. Holenderskiego malarza, który był przyjacielem Samuela Becketta, który powiedział, że we francuskiej tradycji malarskiej brakuje dzikości, nieokrzesania. Cała ta elegancja, transparencja są mi bliskie. Muzyka jako obiekt piękny, jako obiekt piękna. Natomiast nie są one do końca dla mnie satysfakcjonujące estetycznie. Nie chciałbym, żeby odebrały one moim utworom ten element nieokrzesania, dzikości, który jest dla mnie istotny. And it is true that I feel the contradiction and the dilemma is inside the music between a kind of Apollinian conception of beauty, which would come from all the times, let's say, and the conception of a music as a beautiful object, let's say. And in the meantime, what I was talking about, this kind of profound interest for what is flesh, which means also some dirt inside, some non-controllable things. And I hope that one can feel both of the sides inside what I'm doing. Yeah. Yesterday, especially, I thought that because of the acoustics of the hall, there was this kind of strange Frenchness
But I swear, I think it's the acoustics of the hall which is favoring all the high frequencies more than the noises and the basses. And in other halls, you have much more wildness. And yesterday it was almost Ravelian sometimes. We discussed that with the conductor yesterday. He said to me, yes, I had the same impression when I was rehearsing the piece because they played it several times. And yesterday there was this kind of transparency in the sound, and it was sounding more like you described maybe. And in other halls, it's different. So I came to the conclusion that my music is very sensitive to the hall. We can even say that the hall is the first interpreter of my music in a way. But I don't think it's the case for every music. You understand very well English, apparently. But I have to translate for the recording. Można tutaj zatem odkryć pewną sprzeczność między takim apolińskim pięknem, muzyką jako obiektem pięknym, a zainteresowaniem ciałem, które wiąże się też z brudem, wiąże się z elementem niekontrolowalnym. Z kolei wczoraj na koncercie akustyka sali była taka, że preferowała wyższe częstotliwości, które były lepiej słyszalne, kosztem brzmień nieharmonicznych, kosztem basu i brzmiało to prawie jak Ravel. Zapytałem dyrygenta, miał bardzo podobne wrażenie. Taki transparentny dźwięk w moich utworach, co pokazuje, że moja muzyka jest bardzo czuła na jakości sali, która w pewnym sensie jest jej pierwszym interpretatorem. Nie zawsze jest tak z muzyką wszystkich kompozytorów. Dobrze, jeśli mogę, to jeszcze raz poproszę o przetłumaczenie. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Też chciałabym powiedzieć, że jest to pytanie bardziej o taki jeden z elementów pańskiej muzyki, natomiast w żadnym stopniu nie chciałabym, żeby to pytanie insynuowało, że uważam, że jest to większy element albo element tworzący tożsamość pańskiej muzyki i to chciałam zaznaczyć, żeby to nie było źle zrozumiane. Thank you very much for your answer. I just wanted to stress that I was asking you about this Frenchness as just one element of your music, and it was not my intention to insinuate that it's more important for your identity than other things. It was just one element to talk about. No, for me, thank you. For me, it's not a taboo at all. It's really a question that still is thought-provoking for me. I don't have all the answers for what I am. Otherwise, maybe I would stop composing. Nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące tego, kim jestem jako kompozytorem. Gdybym je znał, prawdopodobnie przestałbym komponować. Także wszystko, co prowokuje mnie do myślenia na ten temat, jest dla mnie korzystne. And I think that each time one composes, one asks oneself, who am I? And it's part of the interesting aspect of the process to ask questions at different moments of your life and to find different answers each time, maybe. Za każdym razem, kiedy się komponuje utwór, zadaję się sobie pytanie, kim jestem. W różnych okresach życia i wydaje się, że jest to bardzo istotny aspekt bycia twórcą. Yeah. I don't know if there is another. Yes. In a past interview, you have quoted the great filmmaker Robert Bresson, and so I wanted to ask you how much has cinema influenced your musical ideas, also in the context of the recent death of Jean-Luc Godard? Okay, well, you know, I have a kind of
concretely, let's say, a kind of vague answer for you once again, because it's something which is in the making. I've never consciously been, let's say, willing to translate, to transpose a cinematographic process in my music, for instance. Pytanie dotyczy wpływu filmu na pańskie koncepcje muzyczne. W jednym z wcześniejszych wywiadów wspomniał pan o słynnym reżyserze Robercie Bressonie. W kontekście też niedawnej śmierci Jean-Luca Bodarda, czy może pan powiedzieć, że film ma znaczenie w pańskiej muzyce? Moja odpowiedź nie będzie zbyt jednoznaczna, bo jest to coś, co się dzieje na bieżąco i czego nie jestem do końca świadomy. Świadomie na pewno nigdy nie próbowałem przekładać filmu na muzykę. And in that direction, I've never been trying to, let's say, yes, transpose a cinematographic concept, let's say, never. But nothing says that in the future it won't have more, let's say, impact. You know, if you had asked me in 2002, for instance, do you think that the voice will take over more and more in your music? I would have been kind of surprised. So there are good chances that as the favor of a special project, I don't know if, for instance, I was to make music for a silent movie, for instance. I don't know if it will happen, but it could happen. Nothing says that I won't be more and more influenced by some aspects of cinema. Co nie oznacza, że film nie może mieć większego wpływu na mnie w przyszłości. Gdyby pan zapytał mnie w roku 2002, czy głos będzie dla mnie ważny w muzyce, prawdopodobnie zdziwiłbym się. Zatem możliwe, że dla potrzeb jakiegoś konkretnego projektu, na przykład muzyki do filmu niemego, gdybym miał taką napisać, potraktuję związek z filmem i aspekt filmowy, połączenie procesów filmowych i muzycznych jako bardziej istotny element. However, to go in more further in your question, when I spoke about Robert Bresson, I was kind of impressed by the numbers of the amount of correspondences that can happen between his conceptions and one of a composer, not necessarily me. Say me, I'm very touched by his cinema and his thought, especially his book Notes sur le cinématographe. But when he speaks about, and this is probably what you're referring to this will of putting the spectator in a kind of a state which is of guessing permanently, of waiting to guess, on hoping to guess. All these kind of things are completely in touch with what I'm trying to do with the listener. So I think his conceptions of the spectator is not far, let's say, from my conception of the listener. So this is an important aspect, but I discovered that quite late. I never was influenced when I was 15, for instance, about this kind of thought. It became much later, quite kind of recently, actually. Natomiast jeżeli chodzi o podobieństwa w stosunku do Roberta Bressona, można powiedzieć, że moja koncepcja słuchacza jest podobna do jego koncepcji widza, w tym sensie, że on każe się widzowi domyślać pewnych rzeczy, dopowiadać je sobie, stale poszukiwać znaczeń i podobnie ja postępuję z moim słuchaczem, który powinien poszukiwać, domyślać się funkcji czy kierunku interpretacji utworu. Co jest dla mnie czymś dosyć nowym i niedawno odkrytym i na pewno nie myślałem w ten sposób jako bardzo młody człowiek. This relationship of new music with cinema can be, I think, very
down to earth, almost trivial sometimes, depending on the projects, let's say, but also a bit mysterious still, because I think that composers like Mahler or Stravinsky have been influenced in a way also by cinema. Some orchestral articulations of Mahler, for instance, are so spectacular in terms of space that I think it refers to cinema. Also the montage technique almost of Stravinsky in terms of musical discourse is linked to this new art which was raising at the time. So I think it's something that remains to be explored for me. And thank you for encouraging me in that direction. But yes, I've been touched very much, even though I did not want yet to explore systematically this influence. Jeśli chodzi o związek muzyki nowej i filmu, to może być on rozpatrywany na jakimś bardzo przyziemnym poziomie, ale nawet w klasyce Mahler, Strawiński moim zdaniem byli pod wpływem filmu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład rolę przestrzeni w niektórych artykulacjach orkiestrowych Mahlera, czy techniki montażu używane przez Strawińskiego. Zatem bardzo dziękuję za te inspiracje i możliwe, że pójdę w tym kierunku, ale nie myślałem do tej pory w ten sposób o swojej muzyce. So yes, once again to address one other aspect of your question about Jean-Luc Godard, let's be honest, I'm fond of French New Wave cinema. Really, I saw once again, Pierrot le Fou, not so long ago. And I was very impressed again, because it's been a long time, I did not see it, by this polyphonic aspect of having a plot which is identifiable and around an accumulation of references which are giving other kind of discourses under or above this main line. And it's a very polyphonic film from that viewpoint. And I'm very touched by this musical aspect. And this is something which remains to be explored. But this correspondence of art of time, let's say, between music and cinema, is definitely something that could pop up in my musical process. But let's speak in 20 years, maybe, or 10 years, we'll see. Natomiast muszę przyznać, bo wspomniał tutaj Pan o Godardzie, że bardzo lubię francuskie kino New Age. Na przykład w aspekcie tej polifonii fabularnej, w której mamy nałożenie wielu różnych wątków wokół wątku głównego. To jest coś, co można by było rozwijać, eksplorować i bardzo możliwe, że za 20 lat okaże się, że ten wątek okazał się istotny na przykład w aspekcie konstrukcji czasowej utworu. Jeśli dobrze zrozumiałem. I don't know if there is another question or if we are done. It's up to you now. You're the master of time. How do you approach, if I could ask a question, I'm sorry, because I'm yes, it's your turn now. Take your chance. Because in the context of some of those extended techniques, which you probably use not for themselves, but for the sound and the effect they produce, many orchestral musicians don't like them because they believe that they are not good for their instruments. Yes, and for example, they would need to exchange the bow in the violin after playing for five minutes with the wood, yes, instead of the. So on the other hand, with the computer or with electronic instruments, you can produce all kinds of sounds, and it doesn't. It's very economical in the sense that nothing happens. Yes. How do you approach this subject? Would you say that you find musicians who are very fond of treating their instruments in this way, which is extremely unclassical? Yes, thank you for asking this question. Because of course, since I composed this type of materials, let's say since the 90s, I've been asked this question, but also I've been asking myself. Because obviously, when you write with
what we call, I don't like these terms of extended techniques, but let's call that extended techniques. As you said, always because they have a musical and acoustic result that I love. Color, it's about color mostly, and gesture and so on. Each time, of course, I know very well that some musicians, some orchestras, some ensemble will not even open the score. I know that very well. There is no naiveness for me. And if there was some naiveness, I would have been cured after 6 months, because very quickly you get sometimes in conflict with some musicians that are more, let's say, attached to what is tradition or what they think is tradition, which is not exactly the same. So technically, what happens is that when I'm writing a score like the ones, my concerto, for instance, the piano concerto, I know very well that not all the orchestra will be willing to play this music. But this is what I want to hear. And there is no compromise to make. There is no compromise to make, because when you want to please everyone and to be kind of nice to everyone, and not only in music, you're losing what is specific of you, I think. And I'm sure that the more you're specific, paradoxically, at least for the beginning, the more you're specific, the less you can satisfy everyone. So you know on which side I am. I know very well that I'm doing some kind of possible sacrifice when I write, let's say, crush tones, or when, for instance, the singer that just premiered my piece, speaking so fast, and or sometimes doing something, she whistles and sing at the same time in the last movement, etc. Some singers also, of course, will not accept to do that, and they won't even look at the score for these reasons, because it does not fit into the image they want to deliver from themselves as musicians. So I know very well all these kind of things, but I'm still happy. I'm still happy, and I don't complain. I don't think that it is a problem to have less interpreters. I never had the dream of being played by everyone. In other terms, I'm not looking for universal love, because it's a fight which is lost in advance. It's a fight which is lost for everyone. And of course, you can be more mainstream and I even think, I go even further, that there was a moment of musical history where it was possible to have a kind of balance. I think for Ravel, for instance, I think it's a kind of good example. We're speaking about French composers. Ravel was experimental in many regards, harmonic-wise. The form is always personal and challenging for Ravel. They speak about Poème de Mallarmé. Bolero is also a challenge, of course. Developing a music only by the means of orchestration, it's a challenge. It's a very radical concept. So, for me, I guess this was a period of history where it was still possible sometimes to be experimental, ambitious, innovative, and still possibly popular. It's true. But we're not in the same times. So, maybe you want to translate this first aspect, so, because it's a tricky question. I'm very happy you asked. Pytanie dotyczyło wykorzystania nawet w sensie całkowicie czysto użytkowym, instrumentalnym technik rozszerzonych, które często powodują protesty muzyków orkiestrowych, którzy po prostu nie chcą tak grać, bo uważają, że nie jest to dobre dla ich instrumentów. I odpowiedź brzmi: od lat 90. wykorzystuję taki materiał dźwiękowy, który można nazwać technikami rozszerzonymi, chociaż nie lubię tego określenia, co ma na celu uzyskanie konkretnych efektów muzycznych, akustycznych, takich jak gest i barwa.
I wiem, że niektórzy muzycy nawet nie otworzą partytury, kiedy słyszą, że mają coś takiego zagrać. A gdybym tego nie wiedział, to kilka miesięcy pracy z zespołami wyleczyłoby mnie z tej naiwności, ponieważ są przywiązani do pewnej tradycji i technicznie moje utwory nie są dla każdego zespołu. Natomiast nie mogę tutaj pozwolić na kompromis, bo to jest dokładnie to, co chciałbym usłyszeć. Kompromis oznacza utratę unikalnego, osobistego głosu. Jeżeli chcę zachować swoją osobowość, indywidualność muzyczną, to nie każdego to zadowoli. Na przykład w momencie, kiedy wymagam od śpiewaka, żeby mówił, czy śpiewał bardzo szybko, czy od instrumentalistów, żeby jednocześnie grali i śpiewali, co nie pasuje do ich wizerunku. I być może niektórzy z nich dojdą do wniosku, że nie chcą tak się prezentować na scenie. Będę miał zatem mniej wykonawców i nie będę uniwersalnie, powszechnie lubiany. I byłoby to stratą czasu oczekiwać, że wszyscy będą kochali moją muzykę. Nie jest ona po prostu w głównym nurcie. Wydaje się, że w historii muzyki był taki moment równowagi. Na przykład za czasów Ravela, który był kompozytorem eksperymentalnym, ambitnym, pod względem harmonicznym, pod względem barwy, jak w poem de Mallarmé, a jednocześnie ta radykalna koncepcja była popularna i Ravel był popularny. W tej chwili mamy inne czasy i to już nie wydaje się być możliwe. Pogodzenie eksperymentalności z popularnością i z powszechnością. So yes, maybe to finish, I would say that I don't feel frustrated about that. And I think that as long as I can work with musicians that are strong and willing to experiment with me, or singers, I know that it's not for everyone. I mean, in terms of interpreters. But if it's the only way for me to obtain a certain sound, to obtain certain feeling, and even more, to explore some emotions, I will do it anyway, without any kind of regret or frustration. After that, I'm available to anyone who wants to be helped in playing. I'm very eager to communicate, but without any compromise on the compositional process. That's important for me. Zatem nie frustruje mnie to, jeżeli muzycy są wystarczająco silni i chętni do współpracy, to rezygnuję z obecności innych wykonawców i innych kontekstów wykonawczych bez żalu, po to żeby uniknąć kompromisu. I think that probably I asked this question in a way which was not very precise, because it sounded as if I wanted to focus on the fact that quite simply some people are traditional. But this was not what I meant. You mentioned the fact that you want the physicality of the presence of the acoustic instrument. Yes, but many of those effects are much easier to achieve using computers and electronics. And as you said, translating them into acoustic instruments, this is what you do. Yes, you translate elements of electronic sound into. Sorry, not systematically, but let's say it's a tendency. It's a difficult process which involves a lot of challenges for you and for the performers. So the question was rather maybe a little provocative. Why not the easy way? Why not take the modular program for producing any possible sound by pushing buttons? Okay, so there are several responses to this aspect. The first one is purely acoustic. I found the sound of the loudspeakers, or let's say the projection of sound, to be much more rudimentary. And not me, I think it is more rudimentary than any instruments. When you analyze the aura, I would say, of a bass clarinet, it's much more complex and interesting than a loudspeaker, which is basically a membrane vibrating, and that's all. So in general, I find that the presence, the physical presence, we were speaking of an instrument, to be more interesting. So that's the first point. Second, what I was speaking about at the beginning was the drama of the production of sound.
This drama you cannot have with a loudspeaker. You have to have a human body on stage. And this presence, dramatic tension, I find it great. Third, it's about the ambiguity of perception, the ambiguity of a perception of an instrument imitating or evoking an electronic, say, source, creates an ambiguity of perception that I'm very fond of. So if you add all of these kind of things, the presence on stage, the embodiment, in other terms, the acoustic complexity, which cannot be rivaled, I think, or at least so far, and, of course, the ambiguities of perception that I was talking about, it's three good reasons at least, and I could find possibly others if we had time, of going into an exploration and in hybridation of the musical material. And I was stating that the instruments are dreaming to be electronics, dreaming to be the voice dreaming to be electronics, and so on. And this circulation of ambiguities and sources are so poetic to me that I could not live without. Drugi aspekt mojego pytania, który dotyczył tego, dlaczego po prostu nie wykorzystuje Pan najprostszego rozwiązania, jakim jest wykorzystanie aparatu elektrycznego komputerów do stworzenia dowolnych dźwięków, do ich syntetyzowania, tylko znacznie trudniejsze rozwiązanie, jakim jest przełożenie tego typu dźwięków na materię akustyczną, jako pewnego rodzaju zachętę do rozwinięcia tego tematu, o którym już była mowa. I odpowiedź brzmi, jest tutaj kilka elementów. Pierwszy dotyczy samej projekcji dźwięku z głośnika. Jest ona jednak bardzo podstawowa i prymitywna w stosunku na przykład do dźwięku klarnetu. Mamy tylko wibrującą membranę. Dźwięk instrumentu akustycznego jest znacznie bardziej złożony. Po drugie, sama obecność człowieka jest interesująca i dramaturgia produkcji dźwięku na scenie, żeby ta dramaturgia zadziała się, potrzebny jest człowiek, nie głośnik. Mamy też niejednoznaczność percepcji źródła, co jest dla mnie elementem, który mi się bardzo podoba, że słuchacze nie są pewni, z jakiego źródła pochodzą dźwięki, muszą to interpretować. I te wszystkie aspekty, jeżeli złożymy je razem, to powstaje taki zespół aspektów hybrydyczności materiału, w którym instrumenty śnią o staniu się elektroniką, głos stara się być instrumentalny. Ma to pewien wymiar poetycki, który dla mnie jest niezbywalny i bez którego po prostu nie mogę się obyć. I would like to add two little thoughts and anecdotes about universal love, if I may. The first one is about a thought that I had when it was the year of Chopin. It was a few years ago, I don't remember. And I remember during the year having talked with some very interesting musicians or composers, telling me they did not like Chopin. I don't want to be demagogic here because I'm in Poland, but as a matter of fact, he's one of my favorite composers, let's say, of the repertoire. Bon. And we have in front of us probably the best melodist of the 19th century. Well, and obviously also one of the best, if not the best, harmonists. And you still have people who says to you that they don't like Chopin. So what do you want? Even for Chopin or Mozart or Wagner, some people don't like. And not people that are not cultivated or not into repertoire. Really, some people said, I don't like the emotional aspect, this kind of aesthetic, you know, the very romantic and so on. So you still have that, okay? And the second anecdote, so it's already telling. And the second anecdote is from an American composer, Elliott Carter, which I like. He's not very fashionable at the moment, but I like very much some of his music. It's very far from what I'm trying to do, but
he said that in the context, very conservative context that he faced when he was in America, after just being a student of Nadia Boulanger, he started to think that he maybe could write in the style that was more acceptable for the audience. And he said that he started to do so. And after a while, he realized that the taste of the audience is changing all the time. So it's better to write like you want and not caring too much, because you cannot adapt to such an unstable aspect of the musical life. Yeah. So I think those two things are really. Sometimes I quote often, because I think being yourself is more important. Trying to be in touch with what you really are looking for as a human being, let's say, is the most important, even though this is not the dominant ideology. Dominant ideology being that you have to satisfy a maximum of people because we're in a democratic or so-called democratic context, let's say, which has to be discussed in another topic, in another context maybe. But yes, I think this is the thing. As long as I can find some great musicians, and I'm lucky it is the case, I'm able to accept that it's not written for everyone, even though sometimes I regret that some pianists that I like very much, that I'm listening, contemporary pianists would not necessarily be interested, not in my music necessarily, but in new music. For instance, one of my favorite pianists ever, Ivo Pogorelic, I don't know if you know him, he never did some new music, to my knowledge at least, and I regret it. Horowitz was not at all into new music, I think, not at all. So, of course, we know, not only me with extended techniques, let's say, but many of us, I don't know the music of everyone here, but this is the idea, is that we are all sacrificing more or less. And if we finish to be played by everyone, I'm afraid that we lose a lot, too much. W tym kontekście dwie uwagi na temat uniwersalnej miłości słuchaczy. Niedawno był rok Chopina, to jeden z moich ulubionych kompozytorów, być może najlepszy melodysta XIX wieku, jeden z najlepszych harmonistów. Mimo wszystko wiele osób go nie lubi. Że romantyczny, że emocje. Podobnie wiele osób nie lubi Wagnera czy Mozarta. Zatem nie wystarczy nawet być Chopinem, żeby być powszechnie kochanym. Druga anegdota dotyczy studenta Nadii Boulanger, który wrócił z Paryża do Stanów i postanowił pisać coś, co będzie bardziej do przyjęcia dla słuchaczy. Po pewnym czasie odkrył, że jednak gust słuchaczy się zmienia ciągle i nie może się dopasowywać bez przerwy do zmiennego gustu i do aspektów życia muzycznego, które dryfują. Bycie sobą jest znacznie ważniejsze, to czym jesteśmy jako jednostka, a nie poddawanie się dominującej ideologii w takim demokratycznym kontekście, w którym celem jest zadowolenie jak największej liczby osób. O ile tylko jestem w stanie znaleźć dobrych muzyków, którzy będą grali moją muzykę, a żałuję, że niektórzy nie chcą, na przykład współcześni pianiści, których uważam za znakomitych, Ivo Pogorelic czy Horowitz, którzy nie grali według mojej wiedzy muzyki nowej nigdy, ale o ile mogę znaleźć wykonawców dla tych rozszerzonych technik, które stosuję, czy dla innych elementów, to i tak zawsze musimy coś poświęcić, ale nie powinniśmy poświęcać zbyt wiele, bo stracimy swoją indywidualność. And you know, we were speaking about cinema just before, and I would like to finish like that. You asked me about cinema. At one point, maybe one should ask oneself if one wants to be Cécile B2000 or John Cassavetes. I mean, you don't work with the same actors. It's not possible. It's not that the actors of one would not be able to play the cinema of someone, but there are a certain kind of commitment for actors that, or a context that they want to live in,
or the background that they have. Some of them will be more daring. Some people would very much go into experimentation, and some others won't. It's not that they are bad or better from one side or another, but it's not the same creative attitude and same kind of creative interpretation that you're giving. So we have to accept who we are and then go forward, go ahead with it. Chciałbym zakończyć tutaj nawiązaniem takim do filmu francuskiego, o którym pan wspomniał. Nie powtórzę nazwisk reżyserów, bo ich nie znam, ale przeciwstawiono tutaj dwa przykłady, ambitny i komercyjny, którzy oczywiście nie tworzyli dla tych samych aktorów w tym samym kontekście. Jeżeli chcemy pracować z ludźmi, którzy są bardziej odważni, mają większą chęć eksperymentowania i postawę bardziej kreatywną w stosunku do interpretacji, czy roli, czy muzyki. Jeżeli chcemy zatem być sobą, to musimy przyjąć, że ma to właśnie taką swoją cenę. I wydaje się, że to jest dla mnie najważniejsze. No, I have no question. I have a long list of questions, actually. Okay. But I think that we're going to spend a few weeks on our conversation. Yes. And I just wanted to say thank you so much for this wonderful presentation. And I feel like it's a lecture, but also you touched very specific places like emotions, energy, and this never-ending love that we have for music, all of us. And we're not finishing, actually, because in 40 minutes we're going to be back here. Mm-hmm. And I would like to kindly invite you for the workshop with young composers. So we're still going to be with you in the afternoon. No. Thank you so much. Thank you too. Chciałbym podziękować panu za ten wspaniały wykład, za energię, emocje, za wyraz miłości do muzyki i nie kończymy, ponieważ za 40 minut spotkacie się państwo na warsztatach dla młodych kompozytorów z Frankiem Bedrossianem. Także teraz będzie po prostu krótka przerwa.